One wszystkie płyną tak, a ja muszę popłynąć tak między nimi. Anteny kończą się w zęzie, jak się je tam przetnie. To mamy na pokładzie InReacha, tylko że zapomniałem go włączyć. Czy ja coś jeszcze powinienem zrobić? Herbata, banany, ciasteczka. Coś tak sobie zrobię, co będzie służyło jako lifelinka, bo mam taką taśmę. Czekaj, mam? Nie mam. Lepiej, żeby się nic nie stało. Naprawdę chciałem się dobrze przygotować do tej podróży. Chciałem wyremontować jacht. Chciałem, żeby wszystko było na czas, na miejscu. Ale się nie udało. Ja nie wiem dlaczego. 7 lat wiedziałem, że wypłynę. 2 lata już naprawdę intensywnie do tego się przygotowywałem. Ostatni miesiąc to nie spałem, tylko i nadal nie zdążyłem. Kiedy tu wczoraj przypłynęliśmy, to była ogromna impreza. Był koncert. Wszystkie te pomosty były zastawione stolikami, imprezami, dyskotekami. Co tu się działo wczoraj? Nawet nie było jak tego nagrać. Ludzie mogliby mieć pretensje z jednej strony, a z drugiej strony byli wszyscy tak pijani, że wątpię, żeby zwrócili na mnie uwagę. Ale jakoś nie mam jeszcze we krwi nagrywania wszystkiego, tak więc wszystkiego nie zobaczycie. Ale impreza była a jesteśmy w Lillesand. Bardzo fajna miejscóweczka, trochę duży port, trochę nie mój klimat. No ale jest ładnie. Tam jutro na to morze wychodzimy. Wyjaśniła się kwestia koncertu. Dzisiaj, wczoraj i pewnie jutro są w tej miejscowości Lillesand Dni Miasta Lillesand. Ależ tam ludu. Pączek, ciasteczko i najlepsza z możliwych miejscówek. Kant ulicy w cieniu. Na bezdomnego. Ulubiona miejscówka. W jakimkolwiek mieście. Byle z dala od ludzi. Dni Lillesand, takie miejsce, taki bazar, gdzie po prostu wszyscy przyszli ze wszystkim i można kupić wszystko. Fajne miasteczko i trafiliśmy na największy ruch. 2 ludzi, którzy szukają ciszy i spokoju. Cały dzień można chodzić, chyba coś tutaj znajdzie się ciekawego. Naprawdę w sumie jest fajnie. Zdążyłem doczytać po angielsku bardzo szybko, niezrozumiale, że Lillesand to jakaś miejscowość, gdzie budowali statki i ma ogromną kulturę żeglarską i w ogóle to jest miasto żeglarskie no ale mój angielski jest jaki jest i ja bym nie wierzył za bardzo mojej wiedzy na temat tego miasta. No nie wierzyłbym. A z takich miastowych ciekawostek to mają dworzec kolejowy, ale nie mają torów. I chyba im było trochę głupio, bo sobie te tory po prostu domalowali. Wracamy na łódkę, czeka nas dużo pracy. Jutro wypływamy. To są nasze ostatnie dni w Norwegii. Minie dużo czasu, zanim tu wrócę, o ile wrócę. Jutro mamy prawie 100 mil jednorazowego przeskoku do Danii. Za kilka godzin, jedną, a w sumie 2, opuszczę Norwegię. I mam jakiś taki... coś czuję. Tylko nazwać tego nie potrafię. Niepokój? Coś takiego. To jest jakbym przekraczał próg domu, spakowany i mimo tego, że płynę od miesiąca, to dopiero teraz to czuję. Takie symboliczne przejście. To teraz wyjeżdżam. To teraz wkraczam powoli na wody, których nie znam. Bo żeglarstwo po Norwegii jest banalne. Jest proste, wystarczy trzymać się miękkiej wody, a unikać twardej skały. Nic więcej. Ale tam, gdzie płynę, nie wiem nic.
No, dziwne uczucie. Niesamowicie podniecające, ale bardzo dziwne. Szykuję się, mam godzinkę na przygotowania, bo kilka spraw zaniedbałem. Płynę od miesiąca, a właśnie podłączyłem sobie VHF-kę. Była podłączona, tylko antena kończyła się w zęzie. Anteny kończą się w zęzie, jak się je tam przetnie. No bo przyjechał dźwig i nie było czasu i on już trzymał maszt i ja patrzę, do czego jest ten kabel, do czego jest ten kabel i idę po tym kablu, idę i mówię, nie wiem, i tam jest dźwig i... Ale teraz wypływam, skaczemy z Norwegii do Danii i jednak na morzu przydałby się kontakt, będziemy poza zasięgiem sieci, ale dzisiaj podłączyłem. Nie, że naprawiłem, bo chciałem, były takie próby, podejmowałem takie próby, ale nie na, no, te coś, co się tam łączy, takie, no muszę kupić inne po prostu. Ale mam drugą antenę i wystarczyło odkręcić i przykręcić drugą antenę. No, 5 minut roboty. Nie zrobiłem tego przez miesiąc. I nie czuję się winny. Tak miało być. Kapitan tak chciał. Pod tym kątem, że wyjeżdżam już na otwarte morze. No dobra, po prostu, bo ja potrzebuję kopa do działania. No zamontuję sobie tą lifelinkę. To znaczy założę sobie taką, coś tak sobie zrobię, co będzie służyło jako lifelinka, bo mam taką taśmę. Czekaj, mam? Nie mam. Już zdemontowałem. Właśnie, bo ta taśma to bzdura. Taka taśma przeciągnięta wzdłuż burty, to jest bzdura kompletna. To jak się do tego przypiąć, to po prostu naciągnięta taśma plus naciągnięty wąs od uprzęży, no to jest gwarantowany wypad za burtę. To jest mój V, który sobie V-Foka, dokładnie. Zdążyłem już o tym zapomnieć, ale jak zobaczyłem go w bakiście, to mi się znowu płakać chciał. Miałem go pochować na górce z całym ceremoniałem. Aha, bo V-Foka jest dlatego tutaj pocięty na dole, bo go sobie uciąłem. Jakbym sobie nie uciął, to bym nie miał go na dole. Prosta sprawa. Odeślij do odcinka odnośnie tego uciętego fała. A, dobra. Jakbyście chcieli poznać tą historię, to jest pewien odcinek, w którym jestem bardzo załamany. Którego tytułu już nie pamiętam, ale jest. Gdzieś go tutaj zamieszczę. No i nadam temu V-owi foka. On zawsze będzie dla mnie V-em foka. Nowe przeznaczenie, nowe życie, nową funkcję. Znowu linka, nadam jej sens życia, sens istnienia. To będzie nasz Life V. Jak już nie będziemy mieć tych wszystkich cum, to nasz Life V zaciśnie się na... To się jakoś nazywa. Następnie zostanie przeciągnięty wzdłuż pokładu i naprężony. Wiem, wykorzystam kabestan. O właśnie, będzie na kabestanie. Ten nie będzie pracował, bo jest od grota, a ja grota nie używam. A następnie do kabestanu, to też się jakoś nazywa, mniejsza z tym. Ważne, żeby na rowerze nie leżało. I tak przypięty Life V będzie gotowy do użytku. Mogę bezpiecznie się wydostać, pójść tam, wrócić. I jest spora szansa, że zostanę na pokładzie. Ale nie przewiduję takich warunków. Ale jestem wyjątkowo zaradny, przezorny, odpowiedzialny i nie potrafię wymyślić nic na chwilę obecną. Tak przygotowani będziemy na przelot do Danii. Czy ja coś jeszcze powinienem zrobić? Herbata, banany, ciasteczka. To są sprawy ważne, to są sprawy istotne. Kawka. Myślę, że będę przygotowany. Takie jakieś bardzo niewiele dni temu zamontowałem sobie tratwę. Bo miałem, ale leżała do góry nogami przywiązana paskami, a teraz zamontowałem, przykręciłem do pokładu, teraz już jest genialnie. I mam na nią też taki patencik, że żeby szot nie właził mi pod tratwę, to mam zamontowaną taką linkę i ona zabezpiecza, no to działa, mniejsza z tym. Uwierzcie, działa. No nie pozwala szotowi wleźć pod tratwę. Po prostu działa.
mógłbym powiedzieć na tym etapie? Płyniemy sobie, fala się trochę uspokoiła. Asia prowadzi nas. Ja mam 5 minut jeszcze spokoju, zanim wchodzę na swoją wachtę. Zmieniamy się co godzinę. Wiatr się już kimnął, a to jest dopiero 20 godzina. Planowany dojazd gdzieś na godzinę 6, 7, 8, może 12 dnia jutrzejszego. No i na razie lecimy i tak za pewnie około 10, 11 będziemy zmieniać się na 2 godziny, tak żeby osoba zwolniona z obowiązków mogła się przespać. A i wiem co, pamiętacie tą linę, tą life fała? Ciężko się pamięta głupie wyrazy, które same się wymyślają. No, to ona gdzieś tam leży, ale nawet jej nie zamontowałem, bo w sumie o niej zapomniałem. Byłem tak podjarany, że wypływamy i było tyle rzeczy do zrobienia naraz, że i tak zahipnotyzowany tym momentem wyjazdu z Norwegii, że tak jak tą linkę tam rzuciłem, tak ona tam leży. Tak więc lecimy bez żadnych live fałów, live niczego. No, chyba mi się już trzeba skończyć. To ja jeszcze się prześpię minutkę i idę do steru. Dobranoc. Przejechaliśmy, nie, zostało 66 mil z 95, czyli jakby to tak szybciutko policzyć, to prawie 35. No, zaokrąglając to 1/3 drogi mamy za sobą. Nawet zeszło. Asia jedzie, dzielna istota, nawet nie chce odchodzić od steru, ale to też dlatego, że tu w środku jest, no jakby powiedzieć, bójliwie. Kto wie, ten wie, a kto nie wie, to musi doświadczyć. A, bo jeszcze w kwestii bezpieczeństwa, to mamy na pokładzie, jak już jesteśmy przy kwestiach bezpieczeństwa, to mamy na pokładzie InReacha, czyli komunikację satelitarną. Tylko że zapomniałem go włączyć. No bo jak pływałem miesiąc wokół Norwegii na tych absolutnie bezpiecznych i prostych w obsłudze wodach, w zasięgu telefonii komórkowej, no to nie bardzo on miał zasadność, by płacić za abonament. No a tu wypłynęliśmy, a w sumie zapomniałem go włączyć. Jesteśmy już daleko poza zasięgiem radia VHF-ki. Jak nigdy nikt nie... Jesteśmy sami na morzu. Totalnie sami na morzu, nikt nie pływa. Więc szczerze mówiąc, lepiej, żeby się nic nie stało. O, Wojtek, profesjonalizm wychodzi każdą, no, dziurą. Kiwnąłbym się, ale to jeszcze nie jest to zmęczenie, które pozwala zasnąć w każdych warunkach. Więc jeszcze się nie kimnę. 1/3 drogi za nami. Wracam, jak będzie połówka. Chyba że zapomnę. No i zapomniałem. Jest nie połowa drogi, a 2/3 drogi za nami. Dochodzi w 3:30 nad ranem. Nocne wachty to jest po prostu katorga, masakra. To trzeba przetrwać, to trzeba przeżyć, doznać. Przespałem się 1,5 godziny. Asię przypięliśmy, założyliśmy jej szelki. Nawet już nie było takich warunków, ale ja dzięki temu spałem spokojniej, wiedząc, że ona jest tu przypięta. Momentami morze było całkowicie już takie gładziutkie i nagle ni stąd, ni zowąd w nocy niewidzialny przychodził dziad. Jak nie uderzy, jak nie przekręci, jak nie wywróci.
O, zapięliśmy Asię. Ja spokojnie przespałem się 1,5 godziny. Czujny na każdy dźwięk. Jakiekolwiek pipczenie, jakiekolwiek wołanie. Gotowy wstać w każdej chwili. 1,5 godziny snu normalnie w łóżku w domu. To człowiek nie jest w stanie się w ogóle ruszyć, nie jest w stanie zebrać myśli. To 1,5 godziny. A tu wstajesz, pełna gotowość, rynsztunek gotowy, nawet nie zdejmowałeś. No, czujesz się po 1,5 godziny snu. Można brać życie za rogi. Świat jest twój, leży u twoich stóp. Możesz wszystko, energia, moc. Jeszcze na to banan i kawa, taka 2 razy mocniejsza niż normalnie. Można przenosić góry. No, ze 2 godziny, może godzinę. Mi już banan schodzi, zaraz zejdzie kawa i się zacznie od nowa. Zanim poszedłem spać, to wpatrywałem się w busolę, którą ledwo widziałem i co chwilę tylko głowa leciała. Ale ważne jest, że jak siedzisz na samotnej wachcie, to musisz usiąść tak niewygodnie, nie tak jak teraz, jak się opieram. Ale gadam do was, to nie zasnę może. Ale trzeba usiąść w taki sposób, na przykład na kolanie. I wtedy wpatrywać się w tą busolę, czy w co tam chcesz się wpatrywać. Chodzi o to, że jak zaczyna głowa lecieć, to po prostu się przewrócisz, choćby na twarz. Ale się przewrócisz i obudzisz. Ale za chwilę, za 5 minut jest dosłownie to samo. Wytrzymasz 5 minut, bach, znowu lecisz. To się przewrócisz, to żebrem cudownie się uderzysz, co cię skutecznie też obudzi na kolejne 5 minut. I tak wygląda nocna wachta, jak nie ma zmiennika. No bujanie, no siedzisz tutaj, zobaczcie, tu mam taką kulkę. Mam też wiadro, no ale powiedzmy mam kulkę. Siedzisz tu sobie, buja, huśta, skrzypi coś. No przecież to są idealne warunki do spania. To jak położyć się w hamaku i obiecać sobie, że się nie zaśnie. A nie można zasnąć. Trzeba pilnować steru, trzeba pilnować kursu. Trzeba się rozglądać dookoła, czy nic nie płynie. Jest mnóstwo pracy. Dupa boli od siedzenia, a siedzieć trzeba. No to was nie budziłem w połowie drogi, bo w sumie to pamiętałem, tak naprawdę to pamiętałem, tylko nie chciałem się nic nagrywać. Teraz mi się chce, teraz mam tą energię do nagrywania. Teraz jest moc. 30 mil do duńskiego brzegu. Nie wiem, czy Dania jest tak popieprzona jak Polska i trzeba dzwonić do każdego portu przed wpłynięciem i uzgadniać warunki. Mam nadzieję, że są normalni jak Norwedzy. Oj, grabię. No to dobranoc. Się zrobił ruch. Tam jest jeden statek, tam jest drugi statek. Tam jest trzeci statek, tam jest czwarty statek. Tam jest więcej, tam jest 5. statek. I tam jest 6. i 7. statek. To nie wszystko, to malutko. O, i tam płynie, nie pamiętam który. Ja go widzę, ale nie umiem pokazać. O, ja widzę tam jeszcze jeden statek. To ile było? 9? 12? No i one wszystkie płyną tak. Tak płyną. A ja muszę popłynąć tak między nimi. No wybrały sobie idealny moment, bo ja się czuję gotowy na to wyzwanie jak nigdy. Ej. Może jeszcze bananka? Jest 5:26. Asia śpi. Staram się wytrzymać jak najdłużej. Spałem dzisiejszej nocy te 1,5 godziny, o których wspominałem. Włączyłem jej ogrzewanie, zamknąłem drzwi. Przebudziła się na chwilę i
miała jakieś majaki na stojąco. Żeglarstwo to jest cudowny sposób na spędzanie czasu. To jest takie romantyczne i romantyczne. Odezwę się, jak dopłyniemy. To jest jakaś tragedia. A Gauzdal jest taki ascetyczny. Tu nic nie ma poza niewygodą. Cudowne wakacje. No, ja już się trochę obudziłem. Tam przechodzę jednemu dokładnie za rufą. Ja wiem, że dla was to są kropki, ale dla mnie to są minuty. A tam przechodzę dokładnie... Tam są dwa statki, raz i dwa. I im przechodzę dokładnie przed ziobem. Ale to nie są jakieś specjalnie duże odległości. Ja się już obudziłem. O, jaki ja jestem obudzony. To nie jest fajne miejsce. Nie. Nawet radio sobie włączyłem. Bo mam. Myślę, że podobne uczucie miała załoga łodzi podwodnej. Jak patrzyli, jak sunie na nich niszczyciel. No, to jest dokładnie to uczucie. Prędkości, jakie ja osiągam, to jest coś rzędu 5 węzłów. Prędkości, jakie osiągają te statki, to jest coś około 25 węzłów. Dla nich to jakbym stał w miejscu. Oni widzą tyczkę z białą szmatą, która stoi im na drodze. Patrzcie, te jednostki przed chwilą były kropkami, które nie sposób wam pokazać. Ja już rozróżniam kształty. Za chwilę będzie mnie brał od rufy. Pierwszy z nich. Z jednej strony przez chwilę to są kropki. To są dosłownie kropki na morzu, ledwo dostrzegalne. I kwestia 15-20 minut, a później 5. Jak się spotykamy. No i muszę najpierw puścić tych z lewej, a w zasadzie to przebić się między nimi, bo one idą jak karawana, jeden za drugim, mniej więcej równe przerwy i muszę wbić się pomiędzy, przejść na drugą stronę. Teraz jestem na środku, może nie na środku, ale mniej więcej pomiędzy statkami, które idą z prawej strony, a statkami, które idą z lewej strony. Ja jestem gdzieś pomiędzy. To jest jak ulica dwukierunkowa. Najpierw puszczam tych z lewej, później jadę trochę dalej i puszczam tych z prawej. Tylko że ja jestem jak żółw. Jesteśmy w Danii. Zaparkowane, sumy obłożone. Jestem tak zmęczony, że jakbym wypił beczkę piwa, to bym był bardziej trzeźwy niż jestem teraz. Ogarniamy tylko łódeczkę, wszystko już popłacone i idziemy spać. Tylko sen może nas uratować.